Hej, witam z powrotem. W dzisiejszym odcinku chciałbym troszeczkę poopowiadać o sobie, żebyśmy się lepiej poznali. Chciałbym Ci powiedzieć, dlaczego jestem w Chile, troszeczkę mojej historii o imigracji i żeby Cię nie zanudzać, to chciałbym z tej okazji Cię poprowadzać tutaj troszeczkę po okolicy, po tej farmie, w której mieszkam, nasz domek i później chciałbym Cię zabrać na siłownię. Chciałbym Cię zabrać na siłownię z tego względu, że to jest moja codzienność. To nie chcę Ci sprzedać kursu treningu personalnego, nie bój się. Chciałbym Ci pokazać tutaj jedną z siłowni, jest sporo siłowni. To zaczynajmy. Tutaj mamy kuchnię połączoną z salonem, gdzie spędzamy najwięcej czasu, ponieważ dużo jem, dużo gotuję, także tutaj jest mój główne posiedzisko, że tak powiem. Tutaj jest salon, tutaj mamy swoje miejsce pracy. Moja partnerka pracuje tutaj zdalnie też, łazienka, no i garderoba. Jedną z ciekawostek tutaj to w większości domów nie ma ogrzewania. Gdzieś tam w jakichś apartamentach droższych, albo po prostu jak ludzie sobie sami zamontowali ogrzewanie, jak budowali domy, to tak, to występują, aczkolwiek no w większości nie ma. Ostatnio nawet znajomi sobie kupili nowy apartament, no i nie ma ogrzewania. Teraz jest zima i dochodzi czasami do 5 stopni nad ranem. No i potrafi, powiem Wam, być zimno. Aczkolwiek w Polsce mamy też srogie zimy. W Wielkiej Brytanii też zimą bywało czasami na minusie, niedużo, -5 w tych okolicach, co ja mieszkałem. Także to są realia. Pokażę Ci jeszcze jedne realia, jakie mam tutaj. Troszeczkę przytoczę śmieszną sytuację, którą miałem na początku samym. To jest to. Tutaj był ten domek budowany, no to nie brali pod uwagę tego, że ktoś przyjedzie z innego kraju, prawie 2 metry. No i powiem Wam, że do tej pory czasami czuję te uderzenia na początku, które miałem, jak nie byłem przyzwyczajony. Teraz jestem przyzwyczajony i dosłownie jak automat. Chodzę i się schylam i to już jest tak zaprogramowane tutaj, żeby uniknąć konfrontacji z tym. Tutaj tak to wygląda na zewnątrz. Tu jest takie nasze miejsce, w którym czasami spędzamy czas, robimy sobie grilla. Z tyłu tutaj mamy swoją suszarnię, pralnię, głównie to miejsce przeznaczone do tych celów. Tutaj mamy widok na zewnątrz, i tutaj wszędzie góry dookoła. Można powiedzieć, że mieszkam pośrodku niczego. Bardzo jest przyjemnie, bardzo spokojnie. Ta farma posiada 3 domy. W 2 dodatkowych domach mieszka tato mojej partnerki, no i brat partnerki, aczkolwiek nie chciałbym zakłócać ich prywatności. Szanuję ich prywatność, także nie chciałbym tam wchodzić, nagrywać. A co mogę Wam powiedzieć, to wyglądają bardzo podobnie. Tutaj jak ta farma została zakupiona, to 3 domy były wybudowane na podobny wzór. No to teraz chciałbym Wam troszeczkę powiedzieć o swojej historii, o imigracji, dlaczego jestem tutaj. To w 2014 roku dostałem propozycję od siostry, żeby wyjechać do Wielkiej Brytanii, spróbować swoich sił tam, zobaczyć jak mi się żyje. Tak, podjąłem taką decyzję, żeby wyjechać na rok. A zostałem 10 lat. Moje początki były dość fascynujące z tego względu, że wszystko nowe, ludzie nowi, w sensie inna kultura, obyczaje, tak, język, styczność z tym wszystkim nowym. Każdy, kto gdzieś tam się przeprowadził, to wie, że wie, jakie to jest uczucie. Jeśli chodzi o pracę, to pracowałem w hotelu na początku jako sprzątacz przez 1 miesiąc. Później podjąłem taką decyzję, żeby spróbować sił gdzie indziej. No i gdzieś tam szukałem swojego miejsca. Na początku to były magazyny, jako pracownik fizyczny, później robiłem kursy na wózki widłowe, na wózki takie wysokowysięgnikowe. Tak pracowałem przez około 5 lat. Później stwierdziłem, że chcę coś innego. Jeździłem przez 6 miesięcy jako kierowca busa. Pozdrawiam wszystkich kierowców, których tam poznałem, przesympatyczni ludzie. Dużo ciepła dostałem od nich. Później potem stwierdziłem, że chcę spróbować sił w czymś innym. Zacząłem szukać pracy w sektorze medycznym. Zaaplikowałem do jednej z firm jako inżynier od standardów, regulacji, jako audytor. No i tak pracowałem przez około 3 lata jako inżynier. Bardzo fajny czas, nauczyłem się mnóstwo, nauczyłem się języka angielskiego jeszcze bardziej. Co prawda uczę się dalej, to nie jest tak, że perfecto. Dalej jestem w tym, uczę się nowych słów, bo tak naprawdę przez ostatnie 3-4 lata uczyłem się poważniej, bo miałem taki zawód. To wszystko wyglądało w Wielkiej Brytanii u mnie. 10 lat poznawania nowych rzeczy, kultury, języka,
zwiedzania tego wszystkiego super czas, nie narzekam. No, oczywiście może się spotkać z opiniami, że Anglia się stacza, że już jest nie tak jak kiedyś. To wszystko zależy jaką się ma pracę, z jakimi ludźmi się utrzymuje kontakt i można żyć oczywiście. Teraz nie chcę o tym mówić, może jakbyś był ciekawy, to mógłbym poopowiadać troszeczkę więcej. No i teraz przychodzi czas, połowa roku 2024, to jest moment, w którym zacząłem się bardziej poważnie zastanawiać nad zjazdem. Nie z tego względu, że było mi źle, tylko jakiś taki wewnętrzny głos miałem, że muszę coś spróbować innego, czy to Polska, czy inny kraj. Do tego jeszcze doszły zmiany w moim życiu osobistym, też poważniejsze zmiany, no i tak wszystko to się zmieszało i doprowadziło do sytuacji, że jestem tutaj, gdzie jestem. No i może teraz się zastanawiasz, czemu Chile, dlaczego wybrałem ten kraj, co spowodowało, że tutaj wylądowałem. No tak, zacznę od tego, że we wrześniu poznałem osobę tutaj z Chile, moją obecną partnerkę. Miała być to nauka języka angielskiego. I tak powiem Wam, że po 3 tygodniach podjąłem szaloną decyzję, kupiłem bilet tutaj do Chile, żeby zwiedzić sobie te rejony. Dostałem też propozycję oczywiście, że jakbym chciał, to mógłbym sobie tutaj przylecieć w grudniu. Ponieważ w grudniu jest tutaj lato, no to jeszcze lepiej, można sobie tutaj fajnie spędzić czas. Tak od września, miesiąc po miesiącu zaczęło się to wszystko lepiej układać. Ja w grudniu już zacząłem się bardziej zastanawiać nad zjazdem, już byłem w takim momencie, że już zjeżdżam całkiem, też mi się kończył kontrakt w mieszkaniu, to był moment, dobra, zjeżdżam, wszystkie rzeczy tak naprawdę wysłałem do Polski i pojechałem do Chile. Miałem wracać już po 15 dniach, wracać do domu, do Polski, ale stwierdziłem, że zostaję. No i tak, dostałem propozycję tutaj, żeby zostać, jeśli chcę zamieszkać. Także wiem, że to się wydaje bardzo abstrakcyjne, bardzo szalone. Aczkolwiek chciałbym sobie coś udowodnić, że można zacząć od zera, że wszystko jest możliwe, że tak naprawdę limity mamy tylko w głowie. No i jak to powiedział Albert Einstein, wszyscy myśleli, że to jest niemożliwe. Aż w końcu przyszedł głupiec i to zrobił. Także chyba się właśnie obraziłem. No okej, może jestem takim głupcem, ale chociaż mogę Wam pokazać tutaj, co się dzieje z mojej perspektywy. Mogę Wam doradzić tak naprawdę, bądźcie jak taki głupiec, w cudzysłowie. Nie słuchajcie się ludzi, którzy Wam mówią, że nie dacie rady, że to jest niemożliwe. Wszystko jest możliwe. Tak naprawdę jak sobie coś wymarzycie albo macie jakiś cel, no to słuchajcie swojego serca, nie słuchajcie innych, którzy Wam mówią, że nie dacie rady, bo dacie radę. A ja nie jestem specjalny, nie jestem lepszy od Ciebie, nie mam specjalnych jakichś umiejętności. Tak naprawdę wszystko ciężką pracą, wiarą w siebie. Jestem tutaj i mogę to wszystko Ci pokazać. Więc teraz chciałbym Was zabrać na siłownię. Akurat trafiliście na deszcz, co dosłownie jest bardzo rzadkością tutaj, rzadko co pada. Więc troszeczkę mogę Wam pokazać tutaj drogę, jak to wszystko wygląda. I dojazd do tego właśnie w tym miejscu, w którym się znajdujemy, to zaczyna się tak naprawdę jedna wielka farma, która została podzielona na małe farmy. No i my właśnie mieszkamy na takiej małej farmie. Jedziemy na siłownię, aczkolwiek powiem Wam, że troszeczkę się nie wyspałem, ponieważ jak może wiecie, 2 dni temu, 29 lipca, było trzęsienie ziemi w Rosji, dość potężne, 8,8 w skali Richtera. No i tutaj dosłownie za moment, 5 minut, moja partnerka dostała wiadomość, że jest możliwość tsunami u nas. Może my nie mieszkamy blisko oceanu, mamy jakoś 15 minut, 20 minut autem do oceanu, no ale tutaj partnerka pracuje w mieście, także dla niej było też zagrożenie jakieś. No i wyobraźcie sobie 16 000 km dalej, jak natura potrafi być przerażająca, piękna. I dlaczego się wyspałem? Mamy tutaj taki system wdrożony w naszych telefonach, że w razie tsunami albo dużego trzęsienia ziemi dostajemy alarm. No i zaczęło tutaj dzwonić w nocy, 2, 3 rano, co chwilę dostawaliśmy tutaj taki specyficzny dźwięk, no i się budziłem, a człowiek, nie mówię, że to jest złe, oczywiście to jest bardzo dobre, bo to ratuje życie, ludzie mogą się przygotować, no ale jakoś to wpłynęło na mój sen, no ale chyba lepiej, żeby wiedzieć, że coś się dzieje, niż potem mieć jakieś nieprzyjemności, nie? Na pewno to jest na plus. Mogę jeszcze dodać, że nie dość, że żyję w miejscu, w którym mamy trzęsienie ziemi, to jeszcze mamy zagrożenia
tsunami, nawet jeśli to tsunami jest w Rosji. Także to jest taka ciekawostka dla Was. No ale jest jak jest. Jest jak jest, nie narzekam. Tam coś się dzieje, nie wiem, czy wypadek, czy coś się podziało. Tak, chyba coś się podziało. Muszę zmienić pas. Jedną z takich ciekawostek mogę Wam pokazać, to takie sklepiki tutaj sobie ludzie często prowadzą gdzieś przy ulicy, sprzedają chleb, sprzedają jakieś takie ręczne wyroby, no i sobie tutaj w ten sposób zarabiają pieniądze. To jest całkiem normalne tutaj, jak widzicie, korek się zrobił troszeczkę, no i ktoś sobie kupił chlebek, wszystko fajnie. Ale ludzie wiedzą, że tak jest, nikt nikogo nie pogania, nikt nie trąbi. Jak ktoś tam sobie kupuje coś do jedzenia, fajnie, że można, że ludzie tak sobie, że tak się wspierają tutaj. Na pewno, to jest na plus. Mogę tutaj jeździć bez problemu. Pytaliśmy się w urzędzie, czy moje prawo jazdy jest tutaj ważne. I jest ważne, także jeśli by mnie policja złapała, zatrzymała i spytała się o prawo jazdy, to nie ma problemu. Oczywiście jak się z nimi dogadam, nie? Także tu może być problem, ale jestem pozytywnie nastawiony, jeśli chodzi o to. Nie miałem problemu, tutaj wiele razy mnie policja widziała i jak jeżdżę, a nie wyglądam jak Chilijczyk, no i mogliby mnie zatrzymać, nawet tak z ciekawości, i zapytać, czy mam to prawo jazdy, a nie było problemu nigdy, nie? Podjechaliśmy na siłownię. Chciałbym Wam pokazać tutaj wnętrze, niekoniecznie mój trening, aczkolwiek to jest moje hobby. Chciałbym Wam pokazać to wszystko, moje obserwacje. Mam tutaj czas, no to zapraszam. Co mogę powiedzieć o Chilijczykach? To jest to, że są bardzo zmotywowani, ćwiczą. Na tej siłowni, na którą teraz chodzę, to są 3 sale na klasy i praktycznie co godzinkę jest jakaś klasa i większość miejsca jest wypełnione, także dbałem o siebie i ta siłownia to jest taka sieciówka i ma chyba 3 albo 4 siłownie tutaj w tym mieście, no i na każdej z nich jest praktycznie tak samo, także fajnie to widzieć, że ludzie dbają o siebie. Także to jest moje takie pierwsze spostrzeżenie, pierwsza obserwacja, jaką tutaj dostałem, jak przyjechałem do Chile i zacząłem chodzić na siłownię. Będąc bardziej precyzyjny, to mówię o tych salach. Tam jedna sala, tutaj, druga tam. I tutaj u góry też często mają zajęcia na rowerach. To jest pierwsza sala. Druga sala. A sprzęt to jako sprzęt na dużych siłowniach, dużych sieciówkach. Można znaleźć wszystko, co się potrzebuje, od wolnego ciężaru do maszyn. W godzinach szczytu jest bardzo dużo osób, ale ¿cómo estás? Bien? Można zrobić wszystko, co się potrzebuje. Także jestem very happy. Także jeśli macie zamiar wpadać do Chile i ćwiczycie na siłowni, to zapraszam. Nie chcę Was zanudzać siłownią, sobie skontynuuję trening. Nie chcę też tutaj kamerować innych, zakłócać ich spokoju. Chciałbym Wam podziękować za Wasz spędzony czas ze mną. Jeśli Wam się to spodobało, zachęcam do komentowania, do subskrypcji, do obserwowania, jeśli jesteście ciekawi. Tyle, zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, na razie.